Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj znowu będę mówić o błędach osób, których pierwszym językiem jest język wschodniosłowiański, na przykład białoruski, rosyjski czy ukraiński. Kilka tygodni temu nagrałam już lekcję o 5 błędach osób, których językiem jest właśnie język wschodniosłowiański, a dzisiaj następne 5 błędów. Obejrzyjcie tę lekcję i napiszcie, czy to też jest dla Was problem? Czy robicie takie błędy, czy już nie? Zaczynamy. Pierwszy błąd jest związany z używaniem słów pan i pani. Kiedy ktoś chce uczyć się polskiego w mojej szkole online, do której serdecznie zapraszam, umawiamy wtedy taką bezpłatną konsultację. Rozmawiamy i ja sprawdzam, jaki ta osoba ma poziom. I czasami pytam, gdzie pani mieszka? Gdzie pan mieszka? Odpowiedź czasami niestety jest zła, bo słyszę, pani mieszka w Krakowie albo pan mieszka w Warszawie. Niestety, taka opcja jest niepoprawna. Nigdy nie mówimy pani albo pan o sobie. Zawsze tylko o innej osobie. Więc kiedy ja pytam, gdzie pani mieszka, gdzie pan mieszka, to odpowiedź powinna być taka. Mieszkam w Krakowie, mieszkam w Warszawie. Pamiętajcie, słowa pan, pani mówimy tylko, kiedy mówimy do innej osoby albo o innej osobie. Na przykład, kiedy kasjerka w sklepie pyta Was, płaci pani kartą albo płaci pan kartą, to jaka powinna być odpowiedź? A czy B? Oczywiście powinna to być odpowiedź B. Płacę kartą. No, albo możemy powiedzieć, oczywiście, płacę gotówką. Ale nie mówimy pani płaci albo pan płaci. Jeśli tak mówicie, to znaczy, że mówicie o kimś innym. Ta pani płaci kartą. Ten pan tam płaci gotówką. I pamiętajcie, nigdy nie mówimy do jednej osoby wy. Wiem, że w językach wschodniosłowiańskich to jest bardzo uprzejme i eleganckie, żeby mówić do innej osoby, której nie znamy, która jest starsza od nas, wy. Ale po polsku nie. Po polsku mówimy wtedy po prostu pan, pani, a słowa wy używamy tylko, kiedy mówimy do 2 albo więcej osób i to nieformalnie. Mamy pytanie. Jak masz na imię? Jaka będzie oficjalna wersja tego pytania do kobiety? Jak pani ma na imię? A jaka będzie oficjalna wersja tego pytania do mężczyzny? Jak pan ma na imię? A kiedy używamy formy jak macie na imię? Tylko kiedy mówimy do minimum 2 osób w sytuacji nieoficjalnej,
nieformalnej. Na przykład, jeśli masz dziecko i do Twojego dziecka przychodzą koledzy albo koleżanki, możecie zapytać, jak macie na imię? Wtedy tak. Podsumowując, pierwszy błąd, pierwszy problem to jest używanie słów pan, pani. Pamiętajcie, że nigdy nie mówimy pan, pani o sobie, tylko mówimy po prostu ja, a kiedy chcemy mówić elegancko, uprzejmie do innej osoby, wtedy mówimy pan, pani, ale nie wy. A jeśli wy wszyscy, którzy oglądacie te lekcje, chcecie uczyć się polskiego na serio, to zapraszam Was serdecznie do mojej szkoły online. Zorganizujemy bezpłatną konsultację, porozmawiamy po polsku i ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Zrobisz szybkie postępy i już za kilka tygodni będziesz lepiej mówić po polsku niż teraz. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Błąd numer 2 na dzisiaj. To jest dosyć duży problem, nie tylko dla osób, których pierwszym językiem jest język wschodniosłowiański. I to są czasowniki znać i wiedzieć. Znać, jaka jest forma ja? Ja znam. Wiedzieć, jaka jest forma ja? Ja wiem. Posłuchajcie zdań i zdecydujcie, gdzie będzie słowo znam, a gdzie będzie słowo wiem. Nie tego człowieka. Nie kim jest ten człowiek. Nie znam tego człowieka. Nie wiem, kim jest ten człowiek. To znaczy tak naprawdę to samo. Więc kiedy używać wiem, a kiedy używać znam, mam o tym lekcję. Obejrzyjcie ją koniecznie. Link jest w opisie filmu i mówię tam o czasownikach znać, wiedzieć i też umieć. Więc teraz nie będę już tego powtarzać, bo możecie obejrzeć lekcję na moim kanale. Problem numer 3. Często słyszałam od osób właśnie z Ukrainy czy z Rosji takie słowo. Nie zmogłam albo nie zmogę. Nie ma takiego słowa po polsku. Nie mamy tutaj z. Po prostu mówimy nie mogłam albo nie będę mogła. Po polsku czasownik móc nie ma aspektu dokonanego, jest tylko móc. I zobaczcie wszystkie formy. Tutaj są wszystkie formy czasownika móc w czasie teraźniejszym i to raczej nie jest duży problem, ale w czasie przeszłym mamy tylko takie formy. Mogłam, mogłem i tak dalej. Nie ma tam nigdy z na początku. I w czasie przyszłym mamy tylko takie formy. Tylko formy z 2 słowami, czyli będę mógł, będę mogła. Będziesz mógł, będziesz mogła i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie, nie ma takich słów, po prostu mówimy mogłem, mogłam albo będę mógł, będę mogła. Problem numer 4 to problem z mężem. Trochę żartuję, ale posłuchajcie przykładu. Jakaś kobieta mówi: to jest mój mąż. Znasz mojego męża, prawda? Uwaga!
Tutaj mamy czasami on, a czasami en. Mąż, ale męża, mężem. Kiedy? On jest tylko w formie mąż, tylko w mianowniku liczby pojedynczej. We wszystkich innych formach, które widzicie tutaj, mamy en, czyli męża, mężowi, męża, mężem, mężów, mężami i tak dalej, i tak dalej. I jest jeszcze kilka innych słów, gdzie jest taka sama sytuacja, to znaczy, jeśli ostatnia samogłoska to jest on, to on jest tylko w mianowniku liczby pojedynczej, a we wszystkich innych formach jest en. Te słowa to na przykład błąd, dąb, gałąź, gołąb, urząd, wąż, ząb. Tylko w tych formach mamy on. We wszystkich innych formach tych słów jest en. Na przykład ząb, zęba, zębem, zębów, zębami i tak dalej. Albo urząd, ale urzędu, urzędzie, urzędem, urzędów. Ale uwaga, nie jest tak we wszystkich formach, których ostatnią samogłoską jest on. Czasami to on zostaje i jest we wszystkich formach. Tak jak w słowach sąd, prąd, pająk. Tutaj widzicie kilka słów, kilka innych słów, gdzie on zostaje i zobaczcie dla przykładu wszystkie formy słowa sąd. Zawsze tam jest on. Sąd, sądu, sądem, sądowi i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu musicie zapamiętać. A słowo mąż jest bardzo często używane, więc pamiętajcie. Mąż, on, ale we wszystkich innych formach en. Mężem, męża, mężowi, mężu i tak dalej. Ostatni problem, błąd numer 5 na dzisiaj. I to nie tylko jest problem osób, których pierwszym językiem jest język wschodniosłowiański. Posłuchajcie. Ja jestem nauczycielką i ja uczę języka polskiego. A ty, jeśli nie jesteś z Polski i chcesz lepiej mówić po polsku, to uczysz się języka polskiego. Musisz tutaj używać formy uczę się. Uczę to znaczy jestem nauczycielem. Uczę się to znaczy jestem uczniem. Proszę pamiętajcie. Nauczyciel uczy, uczeń uczy się. Zapraszam Was serdecznie na kursy do mojej szkoły języka polskiego online. Jestem pewna, że będzie Wam się bardzo podobać i będziecie robić szybkie postępy w nauce języka polskiego. Czy ta lekcja była dla Was praktyczna? Jeśli tak, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. W ten sposób polepszycie swój polski, będziecie lepiej mówić po polsku i pomożecie mi rozwijać ten kanał. Polecam Wam mój kurs Smalltalk po polsku. Dzięki niemu będziecie swobodniej rozmawiać z Polakami na różne tematy, będziecie wiedzieć, jakie pytania zadawać Polakom i jak na podobne pytania odpowiadać.
Link jest w opisie filmu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!